Witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku Organowych Podróży. Znajdujemy się dzisiaj w Katowicach przed gmachem Akademii Muzycznej. To właśnie Akademia Muzyczna imienia Karola Szymanowskiego jest naszą alma mater. Tutaj kończyliśmy studia, ale także po latach wracamy właśnie do tej uczelni. Jako że podróże organowe, zaczniemy od wycieczki po Akademii Muzycznej, dzięki której pokażę Wam bardzo ciekawe instrumenty. Instrumenty używane na co dzień, jak i te, które znajdują się w Muzeum Organów Śląskich, jedynym takiego typu w Europie Środkowej. Także zapraszamy! Katowicka Akademia Muzyczna jest najstarszą tego typu działającą uczelnią w mieście. W tym roku jest jubileusz 90-lecia istnienia tejże placówki, ale znajdujemy się w jej najstarszej części, w części zdumiewającej swoją architekturą, między innymi swoim takim niecodziennym, jak na miasto, klimatem. I właśnie ze względu na ten klimat, na tą architekturę, studenci, przede wszystkim studenci jazzu, których serdecznie pozdrawiamy, nazywają ten budynek Balborkiem bądź Wartem. Jednak Akademia Muzyczna w Katowicach stanowi nie tylko ten gmach, ale także inne budynki. Całkiem niedawno, bo w zeszłym roku, rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną najnowszej części Akademii Muzycznej. Nowy budynek stanie dokładnie naprzeciwko tej najstarszej części. To nie pierwszy raz, gdy projektanci przygotowali perełkę architektoniczną dla muzyków. W latach 2005-2007 rozbudowano dotychczasową siedzibę Akademii Muzycznej o Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia wraz z salą koncertową. Te dwa budynki zostały połączone ze sobą charakterystycznym szklanym patio. Pierwszy instrument, który Wam pokażemy, znajduje się w sali numer 12, głównym laboratorium organistów Akademii w Katowicach. Jest to chyba najbardziej eksploatowany instrument, bym nawet powiedział, że w Polsce. Instrument ten jest na pełnych obrotach w roku akademickim już od 8 rano aż do godziny 22. W momentach ekstremalnych na studenta przypada tu zaledwie 22,5 minuty ćwiczeń. To prawda. Instrument firmy Schuke z Poczdamу z 1983 roku, ze względu na swoją intonację i akustykę sali, nie tylko wprawia w zachwyt widownię podczas licznych koncertów, ale jest też areną zmagań studentów w walce o precyzję techniczną. Organy mają trakturę mechaniczną, wiatrownice klapowo-zasłowowe oraz 17 głosów. Piszczałki jednego z nich, Gemshornu 8 sekcji pedału, są wykonane z miedzi, co często się nie zdarza. Kolejny instrument, który Wam pokażemy, znajduje się w sali numer 28. To w tej sali odbywają się zajęcia z organów, a także zajęcia teoretyczne. Pamiętam, jak kilka lat temu jeszcze odbywały się tutaj zajęcia z kształcenia słuchu. Śpiewało się, pisało się dyktanda, wystukiwało się rytmy. Czasami dobrze, czasami mniej dobrze. Oj, To były tak. piękne czasy. Oj tak, piękne, piękne. Natomiast my przyjrzyjmy się temu instrumentowi. Organy znajdujące się w sali 28 są pierwszymi w historii katowickiej uczelni, działającej wtedy jeszcze jako państwowa wyższa szkoła muzyczna. Zostały one zbudowane w roku 1918 przez znaną niemiecką firmę Schlag und Sehne ze Świdnicy. Początkowo one były zbudowane dla szkoły w Szopienicach, skąd potem zostały przeniesione na obecne miejsce. Instrument posiada 11 głosów, trakturę pneumatyczną oraz wiatrownice stożkowe. Dobry wieczór.
pierwszy odcinek organowych podróży zawitał do Akademii Muzycznej w Katowicach. Ogromnym faux pas byłoby wręcz nie porozmawiać z gospodarzem tegoż budynku, tejże instytucji, rektorem tejże uczelni, profesorem Władysławem Szymańskim, kompozytorem, pedagogiem i przede wszystkim organistą. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Ostatnio rozmawialiśmy z Danielem o tym, jak zaczęła się nasza przygoda z tym instrumentem, dlaczego zostaliśmy organistami. Dlatego też chciałbym spytać się pana profesora, jak to zaczął się pan? No to było troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ ja kończyłem technikum chemicze w Bielsku. Także ja jestem specjalistą od zgrzebnego przędzalnictwa wełny. Ale oczywiście w tym czasie uczyłem się gry i tych zagadnień teoretycznych, o których mówiłem, harmonii, kształcenia słuchu. Organ to jest piękny instrument. To jest piękny instrument wspaniały, majestatyczny. Zawsze pociągało mnie brzmienie organów, ale nie jak je słyszałem w kościele, tylko na zewnątrz. Na zewnątrz, jak przechodziłem obok kościoła i wtedy organy grały. To była jakaś tajemnica, jakieś coś niezwykłego, wciągającego. Pytanie, dlaczego to tak brzmi pięknie. Jeśli chcecie zobaczyć cały wywiad z rektorem, kliknijcie tutaj, ukaże się on już w najbliższą środę. Znajdujemy się obecnie przy organach firmy Szkrab ze Słowenii. Jest to najnowszy instrument Akademii Muzycznej. Czy pan kamerzysta pamięta, z którego roku pochodzą? 2010? Niestety nie. Danielu? 2016? Tak jest! Zanim w auli zbudowano nowy instrument, przed remontem generalnym znajdowały się tutaj 30-głosowe organy firmy Schlag und Zune. Wielokrotnie przebudowywane, m.in. przez firmę Wacława Biernackiego, zostały sprzedane w roku 2013 parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie. Obecny instrument ma trakturę mechaniczną, wietrownice klapowo-zasuwowe oraz 25 głosów. Dyspozycję tego instrumentu przygotował profesor Julian Gębalski. Szeroka paleta barw tego instrumentu pozwala na wykonywanie muzyki organowej różnych epok, ale także i transkrypcji, co za chwilę postaramy się z Danielem pokazać. Na tym kanale regularnie będą się pojawiać nasze interpretacje różnych utworów, zarówno solowo, jak i w duecie. Także subskrybujcie. A niebawem także ukaże się osobny film, w którym zaprezentujemy możliwości brzmieniowe tego instrumentu, a także opowiemy jego krótką historię. Nie przegapcie. Znajdujemy się przed Muzeum Organów Śląskich, jedynym tego typu obiektem w Europie Środkowej. Wśród eksponatów znajdziemy tutaj różne elementy organów, począwszy od pieszczałek, kończąc na kontuarach i całych szafach organowych. Znajduje się tutaj także całkiem pokaźna kolekcja fisharmonii. Także zapraszam do środka.
Instrument, który przed chwilą usłyszeliście, jest jednym z najświeższych nabytków naszej uczelni. Instrument ten został zbudowany przez Arno Caluoriego. Ciekawostką tego instrumentu jest fakt, że tak jak widzicie, łącznie z piszczałkami prospektowymi, wszystkie piszczałki tutaj wykonane są z drewna. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego same klawisze zapadają się podczas gry. Nie są to żadne supermoce, nie są to żadne duchy. Wynika to z konstrukcji instrumentu. Mamy tutaj do czynienia z instrumentem mechanicznym. Jest to najstarszy typ działania organów i właśnie poprzez połączenie zespołów brzmieniowych, połączenie klawiatur, grając na jednej klawiaturze, zapadają się również klawisze drugiej klawiatury. Jeśli chcielibyście odbyć wirtualną wycieczkę po Muzeum Organów Śląskich, dajcie znać w komentarzu, a razem z Danielem oprowadzimy Was po tym miejscu. To już tyle na dziś. Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie udamy się w kolejną podróż organową, śledźcie nas na Facebooku. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy materiał, kliknijcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Także do zobaczenia.